Jest jeszcze i on, dr Friedrich Entres, jedyny, który w tym towarzystwie ma wyższe wykształcenie. Chociaż wszyscy słyszeliśmy o Mengelem, to Entres dorównywał mu w okrucieństwie. To pierwszy lekarz obozowy Gross-Rosen, który urodził się w cieniu szubienicy i na szubienicy zginął. Był zimny, okrutny. Ze skóry jednego z więźniów kazał sobie zrobić okładkę do książki. Friedrich Entres przyszedł na świat w grudniu 1914 roku w Poznaniu. Świetnie znał polski dzięki babci, mimo że urodził się w niemieckiej rodzinie. Jego ojciec był pomocnikiem w bibliotece cesarza Wilhelma w Poznaniu. Sam Entres chodził do szkoły dla Niemców, ale studia rozpoczął już na Polskim Uniwersytecie w Poznaniu. Entresowie mieszkali przy ulicy Krzyżowej, przy Kreuzstrasse, która swoją nazwę wzięła od krzyża stojącego tam przy drodze do dawnej szubienicy, na której niegdyś wieszano skazańców. Ja myślę, że Entres musiał znać historię tego miejsca. Pewnie nie przywiązywał do tego zbytniej wagi. Już w czasie studiów można było zauważyć, że on się trochę wstydzi tego swojego skrawka polskości, że on go uwiera. Zresztą bardzo szybko zaczął współpracować z różnymi organizacjami prohitlerowskimi. I kiedy w 1939 roku kończy studia, wybucha II wojna światowa, Entres natychmiast wstępuje do tak zwanej samoobrony, której zadaniem jest m.in. wyśledzenie i eksterminacja polskiej inteligencji. Samoobrona jest tak okrutna, tak nieprzewidywalna, że zostaje wkrótce rozwiązana, a sam Entres wstępuje w listopadzie 1939 roku do SS. Młody mężczyzna, który przed chwilą skończył studia medyczne, który miał ratować życie i zdrowie innych ludzi, wstępuje na ścieżkę, która jest totalnym zaprzeczeniem przysięgi Hipokratesa, którą przecież musiał złożyć. Zawsze, kiedy myślę o Friedrichu Entresie, który za chwilę przyjedzie do obozu Gross-Rosen na Dolnym Śląsku, zastanawiam się, kiedy następuje ten moment, że lekarz zaczyna zabijać. Entres najpierw jest lekarzem pomocniczym, a następnie wyjeżdża na szkolenie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Tam przechodzi krótkie szkolenie. Sachsenhausen to jest potężny, bardzo nowoczesny obóz. Sam jego architekt twierdził, że stworzył najpiękniejszy obóz w kształcie trójkąta, otoczony willami SS-manów, w których są kwiatki, jest mini zoo, jest stawek. Chodzi o to, żeby każdy, kto pracuje za drutami, po prostu wracał do miłego domu, gdzie czeka na niego żona. Zresztą żony SS-manów chętnie robią sobie zdjęcia w swoich małych ogródkach, bo to jest obóz, w którym mają bardzo dobre warunki. I tam właśnie przechodzi szkolenie i przebieg tego szkolenia może dać nam jakiś obraz, jak ta zmiana następowała w tym młodym człowieku. Najpierw młodzi, najczęściej ludzie, przechodzili musztrę według starych reguł pruskiego drylu, aż woda gotowała im się w tyłkach. Gdy już na własnej skórze poznali koszarowe zwyczaje, wysyłano ich do więźniów, aby na nich wyładowali swoją złość. Szalejąca w nich jeszcze wściekłość stanowiła w ich oczach wzór i wcielenie męskości. Agresję w nich budził także umiejętnie zaszczepiony gniew wobec wrogów narodowego socjalizmu. W Sachsenhausen Entres dostaje pierwszy przydział. Zostanie Lagerarztem w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, najpierw w jego filii, a potem już w obozie samodzielnym. To zdjęcie pokazuje prawdopodobnie ostatni moment przed usamodzielnieniem się Gross-Rosen, ponieważ widać tam komendanta Sachsenhausen, komendanta Gross-Rosen. Prawdopodobnie jest to jakaś wizytacja w 1941 roku, na pewno już w ciepłe dni, ponieważ fotograf, który wykonał te zdjęcia, zrobił jeszcze kilka kolejnych, które naprawdę robią wrażenie, chociażby to.
SS-mani, tutaj komendant, bawią się, uwaga, po prawej widzicie małpkę kapucynkę, po lewej pawian, który ma na szyi opaskę i łańcuszek, który trzymają SS-mani, są rozbawieni. Bardzo często na tych zdjęciach widać już Entresa. Troszeczkę zawsze z boku, stoi zawsze w tym samym miejscu. On jest troszeczkę wycofany, prawdopodobnie dlatego, że jest bardzo wysoki. I chodzi o to, żeby dwaj komendanci, tak jak tutaj, nie zostali przytłumieni tym jego wzrostem. On ma bardzo szerokie kompetencje. Już w tym 1941 roku, kiedy Gross-Rosen jest tak naprawdę 2-3 barakami, tam właściwie jeszcze nic nie ma. Ten obóz się buduje, ci ludzie dopiero wznoszą dla siebie pierwsze baraki, w których dość długo będą spali jeszcze na ziemi. On już zabija i to zabija w sposób straszny. Entres już w Gross-Rosen zaczyna robić zastrzyki. Sprawdza, jak będą działały zastrzyki z wody utlenionej, żeby zobaczyć, jak szybko się umiera. Niestety za długo ludzie umierają, to mu nie odpowiada, dlatego zaczyna eksperymentować między innymi z fenolem. I kiedy w 1941 roku do Gross-Rosen zostaną przywiezieni pierwsi radzieccy jeńcy, Entres również ich zamorduje w bardzo szybkim tempie. Gross-Rosen pokazuje, że lekarz potrafi być również mordercą. Zresztą dość szybko, bo już po kilku miesiącach Entres dostaje nowy przydział. To, czego nauczył się w Gross-Rosen, to, co robił tutaj, będzie robił teraz na znacznie szerszą skalę. Jedzie do Auschwitz i tam jego prawą ręką zostaje niejaki Józef Kler, stolarz z zawodu, który jest tam sanitariuszem i który razem z Entresem będzie dalej zabijał zastrzykami z fenolu. Pewną ciekawostką jest to, że Józef Kler pochodził z Dolnego Śląska. Uczył się w szkole podstawowej w Wołowie i w Wołowie pracował również jako pomocnik straży więziennej przez pewien czas. Być może to tam nauczył się brutalności. Razem z Entresem są w stanie zaszpilować, jak to mówią więźniowie, dziennie, uwaga, prawie 100 osób. Entresowi zależy na czasie. Chodzi o to, żeby zabijać jak najszybciej, dlatego szybko opracowuje metodę nie szpilowania, nie robienia zastrzyków w żyłę, tylko po prostu prosto w serce. Zdaniem największych badaczy medycyny nazistowskiej, tylko lekarze jako jedyni z pełną świadomością wstępowali do SS, zdając sobie sprawę, jak będzie wyglądała ich dalsza praca. Później, podczas procesów, lekarze mówią, że tak naprawdę oni mieli zupełnie inne zadanie. Ich zadaniem nie było leczenie w obozie, ich zadaniem było zabijanie. Zresztą, kiedy w Gross-Rosen Entresa za pierwszym razem wymienia inny lekarz, Kurt Babor, on od razu mówi, że on tu wcale nie jest od leczenia, że on potrzebuje miejsca na zwłoki. Okrucieństw Entresa w Auschwitz nie sposób opisać. Pracuje m.in. dla znanych firm farmaceutycznych, m.in. dla Bayera. Oprócz tego morduje, robi eksperymenty, przeprowadza operacje. On nie jest chirurgiem, więc łatwo komuś złamać nogę, żeby ją potem zoperować. Ale jest tu też pewien niezwykle ciekawy epizod. Być może, gdyby nie pewien podstęp, późniejszy premier Polski Józef Cyrankiewicz zginąłby w Auschwitz. W obawie przed wizytą Entresa koledze Cyrankiewiczowi dr Mężyk zmajstrował sztuczną szkarlatynę. Entres wpadł na blok, na odległość z korytarza zbadał pacjenta i patrząc na piersi kolegi oświadczył: przykładowa szkarlatyna. Trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby Entres podszedł trochę bliżej. Być może dzięki temu podstępowi tylko Cyrankiewicz przeżył, ale sam lekarz nie poprzestaje. Z Oświęcimia zostaje przeniesiony do Mauthausen-Gusen, a
potem na chwilę wraca znowu do Gross-Rosen. I nagle okazuje się, że na początku 1945 roku, kiedy wiadomo, że wojna prawdopodobnie za chwilę się skończy, Friedrich Entres, który w Oświęcimiu wysyłał do gazu swoich kolegów z roku, który wstydził się, że zna polski, który udawał, że absolutnie z polskością nie ma nic wspólnego, nagle z polskim więźniem, lekarzem Kazimierzem Hałdasem zaczyna rozmawiać podobno piękną polszczyzną. Pyta go, gdzie studiował, co robił. Sporo przez chwilę rozmawiają po polsku. Pod koniec stycznia 1945 roku Entresa wymienia w obozie Gross-Rosen Józef Mengele. Sam Entres zostanie za chwilę złapany przez amerykańskie wojska i stanie przed sądem w znanym procesie przeciwko załodze obozu Mauthausen-Gusen, w którym też przez chwilę był. To oznacza, że nigdy nie odpowie za swoje zbrodnie, między innymi w Gross-Rosen. Jest sądzony, to jest bardzo, bardzo szybki proces, w którym zostaje razem z wieloma innymi SS-manami skazany na karę śmierci przez powieszenie. Z tego procesu pozostało wiele zdjęć i filmów. Każdy z oprawców dostał specjalny numerek, każdy dostał akt oskarżenia. Wszyscy SS-mani z tego procesu zostają przewiezieni dość blisko, 60 km od miejsca procesu, do więzienia Landsberg. To jest wyjątkowe dla Niemców więzienie, ponieważ tam po puczu monachijskim przetrzymywany był w warunkach jak na wczasach, jak w sanatorium, Adolf Hitler, który w tym więzieniu napisał Mein Kampf. Ale teraz od wielu miesięcy na egzekucję czekają tam SS-mani skazani w procesach norymberskich. 27 maja zaczynają się egzekucje kolegów Entresa. On będzie czekał jeszcze cały dzień. Amerykanie nie dopuszczają wielu korespondentów, którzy chcą relacjonować egzekucję. Jest tylko jeden przedstawiciel agencji, który potem wszystkim rozsyła informacje. Amerykanie stawiają obok siebie dwie szubienice i kiedy na jedną szubienicę wchodzi skazany, na górze odczytywany mu jest wyrok, kat zakłada mu na głowę czarny kaptur i kiedy opuszcza zapadnie, na drugą szubienicę wchodzi kolejna osoba i tak pierwszego dnia traci życie 27 SS-manów. Oni wygłaszają różne hasła z szubienicy. Krzyczą Heil Hitler albo mówią, że są brutalnie mordowani przez brutalnych zwycięzców. Ale sam Entres wchodzi na szubienicę o godzinie 9:05 28 maja 1947 roku. Wchodzi na górę, odwraca się, kat zakłada mu kaptur i o 9:05 Entres odchodzi z tego świata. Dokładnie godzinę i 54 minuty później zostanie stracony kolejny lekarz z Gross-Rosen, pracujący również w Mauthausen-Gusen, czyli Willi Jobst. Filmy z egzekucji w Landsbergu można dzisiaj zobaczyć zarówno w archiwach Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jak i na YouTube. One robią ogromne wrażenie ze względu przede wszystkim na zapalczywość oprawców, którzy idą z twardą, kamienną twarzą na egzekucję, ale także ze względu na surowość katów, ludzi wymierzających sprawiedliwość, którzy również robią to z twarzami jakby pozbawionymi emocji, a tych emocji jest tam mnóstwo. Entres razem z innymi SS-manami zostaje pochowany w grobach, które po jakimś czasie staną się grobami bezimiennymi, ponieważ zostaną z nich zabrane karteczki z imionami i nazwiskami pochowanych tam osób. A warto pamiętać, że ten człowiek zaczął swoją zbrodniczą działalność właśnie na Dolnym Śląsku, właśnie w Gross-Rosen. Tutaj ze studenta medycyny narodził się potwór, człowiek, który zabierał innym życie.